Dzień dobry, witajcie. W końcu przestało padać. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie okno pogodowe cały dzień, przynajmniej tak prognozy na to wskazują. Bo dzisiaj w planie, tak jak mówiłem, zaczynam porządkować ten teren pod warzywniak. Mniej więcej wyjdzie tutaj jakieś 8 metrów na 8 metrów. Jeszcze sobie dokładnie wymierzę, jak pościnam tą trawę i pousuwam drzewka samosiejki. Narosło mi tutaj sporo śliwek. Te śliwy się wszędzie rozrastają. Pewnie z pestek. Jakieś ptaki pewnie przynoszą. Także ten teren cały na początku muszę wykarczować. Potem sobie rozmierzę miejsce, gdzie ten warzywniak ma być. Powbijam sobie słupki i to po prostu ogrodzę. Także taki plan. Trawa jeszcze jest mokra. Myślę, że koło południa, jak troszeczkę obeschnie, no to wezmę te moje nożyce do żywopłotu, bo tylko czymś takim mogę to pościnać. Tu żadna kosa nie da rady, więc takie prace trochę ręczne. Ale myślę, że jak to już wygolę, ten teren, to będzie to w miarę fajnie wyglądało. Już będzie jakiś zalążek. Więc co? Ja sobie teraz zjem śniadanko. To niech troszeczkę obeschnie, bo jest teraz wczesny ranek. Jak widać, jeszcze rosa jest na trawie. I będę pomalutku działał. Tak na dobrą sprawę, no to z tą grządką, z tym warzywniakiem, no to jest czas powiedzmy do maja, bo myślę, że wcześniej nic nie będę tutaj sadził. Więc sporo czasu jeszcze jest. W międzyczasie będę robił jeszcze inne rzeczy, bo wiadomo, jeszcze jest dużo rzeczy do zrobienia. No ale ta grządka w tym momencie, ten warzywniak jest jakby dla mnie priorytetem. Chcę sobie jeszcze postawić w rogu tego warzywniaka część chociaż tego namiotu, który mi się rozsypał, którego wiatr zniszczył. Ja tam patrzyłem na te wszystkie rurki, te rurki są całe, folia jest w miarę cała, z tym, że jakbym chciał stawiać część namiotu, no to użyłbym tylko część folii. Myślę, że 2 metry na 2 metry taki tunel mógłbym sobie zrobić, a te wszystkie plastikowe łączeniówki, no to niektóre nadają się do użycia, niektóre nie. Ja sobie to spróbuję posklejać taśmą, tą nagada, jak to mówią, MacGyverem. I będę miał po prostu nie nawet szklarnię, bo to nie chodzi o to, żeby była szklarnia tutaj, tylko chodzi o to, żeby było miejsce na to, żeby ustawiać gdzieś sadzonki, żeby mogły spokojnie przeczekać, bo robi się tego coraz więcej. Ja cały czas gdzieś tam dosiewam. Już mi w domu miejsca zabraknie, więc będę musiał gdzieś to trzymać. Chcę sobie w tym namiocie zrobić jakieś półki, jakieś regały, żeby tego można było więcej ustawić. Więc taki jest plan na dzień dzisiejszy. No to co? To przerwa na śniadanko i zaraz tutaj wracam.
Całkiem spoko to idzie. Jestem prawie w połowie. Najgorsze to są te kopce mrówek. Jest ich tu mnóstwo. Tak to teraz wygląda. Wygolone. O, takie zgrubienia jak są. Czy tutaj, no to wchodzi piła i się tępi. To następne. To drzewko postanowiłem zostawić. Jest to gruszka, którą dawno temu zasadziłem. Niestety ona się ułamała tutaj. Spróbuję ją pokazać w tym miejscu. I wyrosła od korzenia pod szczepionką. Także jest dzika. Ale ja sobie ją przesadzę w inne miejsce. Po prostu będzie rosła taka dzikie drzewo. Także jeszcze trochę pracy jest przede mną. Musiałem akumulator wymienić. Tamten dałem do ładowania. Tamten akumulator miałem większy. O drugie tyle pojemność. Więc tym popracuję krócej. Ale może się naładuje. Ciężko będzie mi później tą trawę przekopać. To będzie katastrofa. Ale dam radę. No i co jakiś czas są takie dziury. Będę się musiał jakoś nornic pozbyć. Podobno są jakieś elektroniczne odstraszacze. Zobaczymy, czy to coś będzie działało. Kolejny otwór. Jak macie jakiś fajny, sprawdzony sposób na nornicę, to dajcie znać. Ja tylko słyszałem o tym elektrycznym czy elektronicznym i jego spróbuję. No nie chcę tu też żadnych trutek dawać. Chcę je po prostu wygonić stąd.
jestem wyrąbany. Wygląda to tak, jakby stado dzików tędy przebiegło. Miałem to jeszcze dzisiaj zbierać, ale nie mam już siły. Dojechałem do końca, nawet troszeczkę więcej, żeby jeszcze było jakieś przejście. Jak będę słupki wbijał. Szczerze mówiąc nie wiem, ile tu jest metrów. Jutro sobie to wszystko wymierzę. A popatrzcie, jaka wielka krotowina. Znaczy nie krotowina, tylko pewnie mrówki. Chociaż mrówek tu nie widzę, ale co by takiego wielkiego zrobiło taki kopiec? Wiem, że mrówek też tu jest sporo. Będę musiał je przeprosić i zaproponować im inne mieszkanie. Także na dzisiaj koniec. No, zadowolony jestem. Myślałem, że to koszenie tej trawy to będzie na 2 dni, a zrobiłem to w 1 dzień, więc chyba nie pomału do przodu, a szybko do przodu. Dobra, przychodzę tu jutro rano i działam dalej. Mrozik był dzisiaj w nocy, nad ranem, minus 2-3 stopnie. Mam nadzieję, że nie porobiło żadnych szkód. Głównie mam na myśli moje drzewka. Ziemia była przemarznięta tak troszeczkę z góry, więc nie wiem, jak to będzie. Mam nadzieję, że dobrze. Te wiśnie, czereśnie są mrozoodporne, więc myślę, że jak były wsadzone tam kilka dni temu, to nic im nie będzie. I tu mnie strasznie bolało, że ta siatka jest taka niska, więc zrobiłem sobie ją wyżej. Trochę czubek tu wystaje. No myślę, że tutaj to już musiałby koń chyba próbować mi to drzewko obgryźć. Nie zmieniałem siatki tylko na tym ostatnim, bo jest dość niskie drzewo, więc to byłaby przesada. A tak tu na tych 3 czubek wystaje, jeszcze jak podrośnie, no to będzie dobrze. Rano wymierzyłem sobie mniej więcej, jak ten ogródek ma wyglądać. Może nawet nie mniej więcej, dokładnie jest zmierzony. I on ma dokładnie w tym momencie w tą stronę 10 metrów i bodajże tam 5 centymetrów. I w drugą stronę ma 9 metrów. Tak to wygląda. No, było trochę kombinowania z tym mierzeniem z tego względu, że działka nie jest prosta. Ona się rozchodzi na boki. Więc trzeba było albo się trzymać kątów prostych, albo się trzymać równoległych. No i wyszło tak, że od lewej strony, od strony drzewek, trzymałem się równolegle do linii drzewek, do linii granicy. I trzymałem się kątów prostych, więc dlatego tutaj na końcu jest taki skos. Ale myślę, że z tej strony nie będzie mi to przeszkadzało. Taki klin wyszedł. No mogłem teoretycznie zrobić tutaj krzywo, ale jest prosto. Wczoraj wieczorem wpadłem na pomysł, żeby nie kopać tej ziemi. Popatrzcie, jak ta ziemia wygląda. Tutaj. O, może gdzieś do słońca pokażę. Z tej strony. To jest ziemia, która tutaj przez ileś lat się użyźniała. W każdym bądź razie jest zupełnie inna ziemia niż ta, która jest pod spodem. Jakbym to przekopał, to po prostu bym wyrzucił na wierzch tą jałową, gliniastą ziemię, a to co najlepsze wsadziłbym pod spód, więc chyba nie będę tego przekopywał. Po prostu podrównam sobie
polikwiduję te wszystkie kretowiny, które są. I na razie to tak zostawię. Przykryję tą słomą, która tutaj jest. A później wyłożę wszystko agrowłókniną. Tak, żeby się nie męczyć z tymi chwastami, z przerastaniem, a w tych miejscach, gdzie po prostu będę coś sadził, no to wiadomo, będzie dołek, no i tam będzie nasypana już ziemia jakaś taka lepsza, żeby wszystko rosło. Oczywiście nie mam zamiaru całości wyłożyć agrowłókniną, chcę sobie jeszcze kawałek zostawić na jakieś normalne grządki, ewentualnie na grządki takie permakulturowe. Być może zrobię jeden wał taki eksperymentalnie, bo nigdy tego wcześniej nie robiłem, więc spróbuję takiej uprawy. I teraz tak, skoro mam to wszystko wymierzone, to ja będę musiał sobie jeszcze wyliczyć, ile słupków tutaj potrzebuję, ile potrzebuję siatki, w których miejscach te słupki mają powstać. A jeszcze Wam pokażę, w którym miejscu jest wejście do tego ogrodu. Tu, gdzie jest położona ta paleta, to tu ma być wejście i to nie będzie zwykła taka furtka, tylko mam zamiar zrobić taką bramę drewnianą. Więc tutaj w środku będzie wejście. Także tak to wygląda. Kawał terenu. No, ja wcześniej liczyłem, że będzie to jakieś maksymalnie 8 na 8, 64 m2, no a wyszło 10 na 9, więc dużo więcej. Ale to dobrze, bo teren zawsze się wykorzysta, zawsze coś się wsadzi. Pewnie za jakiś czas to braknie mi tego warzywniaka i będzie trzeba pomyśleć o czymś większym albo o jeszcze jakimś innym. Także tak, zaraz przesadzę to drzewko, zgrabię tą trawę na jedną kupę i biorę się tutaj za równanie terenu. Tyle na dzisiaj prac. No już rano trochę porobiłem, bo zeszło mnie faktycznie sporo z tym wymierzaniem. Z tego względu, że nie wiedziałem, jak to z tymi kątami będzie. Ale już jest wszystko ogarnięte, więc można działać dalej.
prace na ten tydzień zakończone. Działka wymierzona. Wszystkie kretowiny, które tam były pod spodem, są usunięte, zrównane. Ziemia przykryta. I tak to będzie sobie teraz leżakować do momentu, aż nie zrobię ogrodzenia. Od przyszłego tygodnia ruszam z słupkami. Słupki mam takie akurat, więc nie muszę kupować. Będę musiał jedynie dokupić beton, żeby te słupki umocować. Siatkę też mam. Siatkę postanowiłem, że wykorzystam tą, którą mam w domu, a jest to siatka taka typowa leśna. W zupełności wystarczy. I zostanie mi jeszcze później do zrobienia brama drewniana, więc będzie troszeczkę więcej z nią roboty. Myślę, że ze 2 tygodnie mi zejdzie. Kopać wszystkie słupki, zabetonować, to jeszcze musi wyschnąć. Potem siatka, i z bramą trochę zabawy, także myślę, że do 2 tygodni, za 2 tygodnie ogródek byłby gotowy, przynajmniej zamknięty. I zobaczymy jeszcze, co z tą ziemią. Na razie jest tutaj wyściółkowana, a jeszcze do końca nie wiem. Myślę, że po prostu tak zostanie i pójdzie agrowłóknina. Także tyle na ten tydzień. Od poniedziałku walczę dalej. To trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Miłego dnia.